jest jakby luksusowo, chociaż w mało luksusowym pudle w środku znajduje się luksusowa zawartość, czyli nowa kolekcja Lux z Glam Shopu. Nowa kolekcja ma mieć wykończenia w stylu high-end, czyli produkty, które nie są przesadnie rozświetlające, czy przesadnie kryjące, tylko właśnie takie mega eleganckie i luksusowe. Sprawdzimy sobie dzisiaj wszystkie te kosmetyki, także jeżeli interesuje Was nowa kolekcja Glam Lux, to zapraszam do oglądania. W nowej kolekcji znajdują się eliksir z opuncją, czyli taka rozświetlająca baza pod makijaż, 2 wypiekane bronzery, 2 wypiekane róże, 1 wypiekany rozświetlacz, tusz do rzęs, 3 błyszczyki, z czego 1 taki półtransparentny i metaliczny i 5 metalicznych cieni w płynie. Zaczniemy sobie od tej bazy eliksiru. To opakowanie jest bardzo lekkie, więc wydaje mi się, że to nie jest szkło, tylko to jest plastik. Mamy tutaj fajne opakowanie z pompeczką. O, jest. Już myślałam, że nie działa ta pompka, bo musiałam długo pompować. Tak się to prezentuje. Jest takie beżowo błyszczące. Nakładam palcem na twarz. Zobaczmy, cóż to za eliksir. I jak widzimy, jest to baza rozświetlająca, ale to rozświetlenie jest takie delikatne. Podoba mi się już na starcie. Zaczyna mi się podobać. Tak w pierwszym momencie skojarzyło mi się od razu z tą bazą Silky Shine od Dr. Ireny Eris. Nie, to jest coś innego. Tutaj ewidentnie czuję nawilżenie z tego produktu. Może to służyć jako taka rozświetlająco nawilżająca baza. I to rozświetlenie, jak widzicie, ono nie jest takie mocne. Bo to można w zasadzie używać jak rozświetlacz płynny. Z bliska widzę takie bardzo subtelne drobineczki. Pomyślałam, aby dzisiaj umalować się w pełni glam shopowo, więc podkład natural. Jestem bardzo ciekawa tych bronzerów i róży, bo kojarzymy, że Glam Shop ostatnio wypuszczał całkiem sporo takich rozświetlających w wykończeniu bronzerów i jestem ciekawa, czy te mi się sprawdzą, bo w zasadzie od kolekcji Resort już wychodziły takie rozświetlające bronzery i powiem Wam, że żaden mi nie odpowiadał do końca. Więc tak, zaczynając od tej trójki wypiekanej z Resortu, która trochę przypominała te wypieki z orientalnej paletki. On był mocno rozświetlający, ten bronzer tam. Później była kolekcja Kwiat Paproci, który też miał takie mocno rozświetlające wykończenia. Była mini mandala, było to samo, super mocne rozświetlenie. I te trójki, świeże te takie nowości, wypieki, one też są dosyć mocno rozświetlające. Więc jestem ciekawa, czy te będą też mocno rozświetlające, czy będą raczej satynowe. No bo ja z tymi rozświetlającymi niestety nie za bardzo się lubię, więc tak ostatnio te kolekcje pod tym kątem, akurat pod kątem bronzerów, nie do końca mi odpowiadają, a jestem ciekawa, czy tu będziemy mieć bardziej satynę, czy będziemy mieć bardziej rozświetlenie. Korektorek Expert, dawno go nie używałam, a jest fantastyczny, uwielbiam ten korektor, tak by the way. I wezmę sobie puder Bingo, nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, natomiast wydaje mi się, że jednak te kolekcje będą dosyć rozświetlające, więc nie chciałabym przesadzić tutaj z błyskiem na mojej twarzy, a Bingo jest typowo matującym pudrem. Puszkiem sobie go nałożę, również z Glam Shopu. Dobrze go wcieram i setuję. Tutaj głównie centralną część twarzy, ale tutaj tak po boczkach tak leciutko sobie doklepię. Ok, możemy przechodzić do bronzerów. Sprawdźmy sobie te kolory. Tutaj mam zaskakujący opakowanko, no całkiem fajne. Tu jest fajne, bo to jest błyszczące, a to jest matowe i to tak ładnie, taka ładna kasetka, ładnie to wygląda. Tu jest zaskakujący, aha, czyli mamy takie mozaikowe odcienie, sprawdźmy sobie. Ok, już widzę, że to jest mocne rozświetlenie. I sprawdźmy sobie ten drugi, czyli trochę słońca. Również bardzo ładne opakowanie, takie magnetyczne. No to opakowanie, ładny. Trochę słońca prezentuje się w ten sposób. Dołóżmy sobie troszkę. I ten jest troszeczkę bardziej satynowy niż rozświetlający. Jeszcze go troszeczkę dołożę. Tak, ewidentnie jest trochę blasku, ale ten toleruję. Ten jestem w stanie zaakceptować. Ten, no dla mnie już jest troszkę za mocny. To zacznę sobie od tego trochę słońca i wzięłam sobie pędzelek Glam Shop ST5. To jest ten taki duo fiber. On jest w ogóle mega fajny do bronzera i do płynnych, i do niepłynnych. Okej.
No i z tym się myślę, że mogę polubić. Fakt, że mam troszkę lepszą cerę, bo wiecie, retinoidy wróciły do łask i troszeczkę mam mniej tej tekstury na twarzy, więc to rozświetlenie nie będzie aż tak mocno podkreślało mojej tekstury. Widzę, że to rozświetlenie jest, ale ono jest dla mnie takie jeszcze ładne. Zobaczcie z bliska, troszkę przyciemnię, żeby było lepiej widać. Widzimy ten blask, no nie? Ale on jest naprawdę spoko i wydaje mi się, że też widzę w nim troszeczkę drobinek i troszeczkę takiej metaliczności. Ale kolor jest ładny, wykończenie takie naprawdę spoko i on nie jest mocny. One nie są intensywne. Ani ta baza, ani te bronzery, one nie są intensywne, nie są mocno kryjące, więc jeżeli lubicie porządne konturowanie, no to trzeba będzie albo nakładać ich dużo, albo to po prostu nie jest produkt dla Was, więc dla mnie spoko. Ten mi się podoba, spróbuję na drugim policzku ten drugi i najwyżej sobie jakoś to wyrównam później. Czyli mamy tutaj zaskakujący. Zaskakujący ma bardzo ładny kolor. Bardzo ładny kolor. Jakbym w nim widziała trochę różu, czy mi się wydaje? Ale ładnie wygląda. Kolor ma bardzo ładny. Ja w ogóle lubię glam shopowe kolory, jeżeli chodzi o bronzery. To nie musi być zawsze neutralny brąz, spadający w oliwkę, ale jakieś takie czerwonawe delikatnie też są spoko, bo one wyglądają jak taka prawdziwa opalenizna, taka wiecie, świeżo, taka spieczona twarz po słońcu. Pędzelek jest ten sam, ale wytarłam go sobie wcześniej w ręczniczek, tak jakbyście tutaj dociekali. No i zobaczcie, jak to wygląda. No jest mocniejsze rozświetlenie. Myślę, że przed miesiączką, gdyby moja cera była trochę gorsza, to już bym się nie odważyła tego użyć, ale naprawdę nie wygląda to źle. W porównaniu do tych produktów, których używałam wcześniej, to nie wygląda to źle, ale blask jest już naprawdę mocny. Ja jak patrzę w lusterko, to mam wrażenie, jakbym miała też tutaj rozświetlacz. I on ma ewidentnie złotą taką perłę w sobie, że to rozświetlenie jest takie złotawe. Tu jest jednak ta perła, i na czole na przykład to tak wygląda już u mnie trochę brudno. Średnio mi się to podoba, natomiast myślę, że to może być spoko, czyli zaskakujący do nałożenia jako toper na kremowy albo płynny rozświetlacz. Jeżeli nakładacie rozświetlacz, co ja gadam, bronzer. Jeżeli nakładacie warstwowo, czyli konturujecie się na mokro, a potem na sucho, to może być właśnie spoko na takie wykończenie subtelne, żeby dodać odrobinki blasku, ale tak wiecie, tak odrobinkę. Wezmę sobie tego słońca trochę, może uda mi się odrobinkę ściągnąć, albo w ogóle puszkiem sobie ściągnę nadmiar. Tu jest dużo drobineczek, takich bardzo, bardzo delikatnych. Może dlatego one też tak całkiem fajnie cienko leżą na skórze, że nie robią nam tej takiej perłowej skorupki, jeśli wiecie o co mi chodzi, tylko taki naprawdę glow. No myślę, że jeżeli lubicie mocne glow na twarzy i Wam nigdy nie wystarcza zwykły rozświetlacz albo rozświetlacz i róż i potrzebujecie jeszcze najlepiej bronzera rozświetlającego, to te formuły mi się podobają. Najbardziej z tych wszystkich, które wychodziły od resortu po te podobały mi się najbardziej chyba. No dobra, lecimy z różami. Też takie opakowanko, w ogóle mega cute to wygląda. I tu już jest taki zaczepek. O, taki o. To ja wzięłam rozświetlacz. Przepraszam, rozświetlacz. Ale ten rozświetlacz wyglądał zjawiskowo. Widziałam tam dużo drobinek, ale nie wyprzedzajmy faktów. I tutaj jest róż w odcieniu elegancki róż. W ogóle bardzo mało tego różu jest w tym różu. Jestem ciekawa, czy on będzie bardziej błyszczał, czy on będzie bardziej różowił. I mam ciepłą mgłę. Ale ładny. Ale ładny. Sprawdźmy. Ja mam tutaj jeszcze słoczyki. Czyli próbujemy sobie ciepłą mgłę. Śliczny kolor. Taki róż, ale on ma taką bazę lekko pomarańczową wręcz, bym powiedziała. Aczkolwiek blask jest taki różowy, nie jest złoty. A tutaj mamy elegancki róż. I to będzie taki bardzo subtelny i jaśniutki kolor. Tak się on prezentuje. Bardzo delikatny, bardzo jaśniutki i raczej chłodny. Jeżeli chodzi o wykończenie, to wydaje mi się, że ten jest mocniej błyszczący. On ma więcej w sobie metaliczności. Ten jest troszeczkę bardziej taki pudrowy. To na ten policzek spróbuję sobie tego delikatnego. Czy on tutaj mi da jakąś różowość? No daje, zobaczcie. Daje różowość, jak ta lala. Zobaczcie, że na słoczu tutaj zupełnie inaczej. Bardzo ładny kolorek. No i to wykończenie jest też mocno błyszczące, ale nie robi tej skorupki metalicznej. Czyszczę pędzelek i biorę ciepłą mgłę, który mi się turbo podoba. No i tutaj tego blasku już dla mnie jest za dużo. Jeżeli lubicie super glow, no to
to będzie dawało super, super glow. Natomiast ponownie nie ma tutaj tej metalicznej skorupki, której nie lubię. To jest po prostu duża ilość blasku. To jest blask, ale on bardzo fajnie cienko leży na skórze, więc jeżeli lubicie błyszczące błyszczące róże i błyszczące brązery, to tą formułę z Glam Shopowych polecam najbardziej, bo ona po prostu ma takie wykończenie, które będzie bardziej komplementować cerę. Zobaczcie sobie tak z mega, mega bliska. Widzimy, że się światło wyraźnie odbija. Jest dużo tych drobin. Tutaj dużo jest takie podbicie złote mocne. I z drugiej strony. Dołożę sobie troszeczkę tutaj, żeby nie odstawał ten policzek. No i lecimy z tym rozświetlaczem, który wygląda po prostu zjawiskowo. On z bliska tak się mieni jak szalony i ma taką inną trochę tą formułę. Odcień jest taki szampański, jak takie zimne złoto, coś takiego. Ma dużo drobinek. Próbujemy! Nie wiem, jaki pędzelek będzie najlepszy. Wzięłam sobie taki z kolekcji Pokusa. O kurczę, ma moc. No, jest ładny. Jest skubany, ładny. Cieniutko leży na cerze. Nie podkreśla mocno tekstury, bo jest bardziej drobinkowy niż taki metaliczny. Znowuż, nie ma tej skorupki, której ja nie lubię. Naprawdę można uzyskać tym kosmetykiem taki efekt takiej zdrowej cery. Takiej zdrowej, rozświetlonej cery. On się ładnie wtapia, nie zrobiła mi się żadna taka kreska, tylko nie widać, gdzie się kończy ten produkt, więc mega, mega spoko. Ok, przechodzimy sobie do tych płynnych blasków w płynie. Mamy ich aż 5 i zaczynamy sobie od białego złota. Tu mamy białe złoto. No zobaczcie. Naprawdę taki efekt płynnego złota, ale też dużo drobinek. To jest takie złoto z odrobiną takiej jasnej zieleni, że te drobinki są takie jasno-zielone. Zobaczmy sobie Lux. Tutaj mamy Lux. To jest brzoskwinio róż. Nie ma tyle drobinek co ten. Ten ma dużo drobinek, a ten jest raczej metaliczny. Następnie rozgrzane złoto i to wygląda jak jakiś żuczek. To jest mega intensywne. No i to jest żuczek. Tutaj wy widzicie taką miedź, miedziano-różowy odcień. Z tej perspektywy jest zielony, jest taki żuczek. O, tutaj widać, złapałam. Widzicie? Taka różo miedź, a tutaj łapie mi zieleń, więc mamy żuczka i mamy też drobinki w tym. Następnie mamy dwa takie chłodniejsze kolory. Tutaj jest naturalnie piękny i naturalnie piękny prezentuje się w ten sposób. Ok, z tej perspektywy widzę beż, chłodny beż, taki taupe, troszeczkę odcień, a z tej widzę trochę zieleni. Tutaj widzimy znowuż taki beż. O, a tutaj łapie nam zieleń. I mamy metal szlachetny. No, już taki ciemniejszy. Tutaj widzę szaro-fioletową bazę. Czekajcie, sobie to rozprowadzę dobrze. Tutaj mamy metaliczny fiolet, chłodny. I tutaj znowuż nam wpada ale ładne. Znowu nam wpada w zieleń. Tutaj zobaczcie sobie w przygaszonym świetle i z latarką w telefonie. O, widzicie, ile tutaj jest tych drobineczek. Tutaj niektóre są bardziej metaliczne, jak ten pierwszy. Później znowuż błysk, błysk, metaliczność i błysk. Zatem, moi drodzy, malujmy się. Ja użyję sobie troszkę tego wypiekanego bronzera ciepłego, czyli trochę słońca, tak żeby subtelnie wykonturować sobie oko. Zaraz sobie sięgnę jeszcze po jakąś paletkę może, żeby przecieniować sobie zewnętrzny kącik. Może użyję sobie paletki Kwiat Paproci i użyję sobie Jaryło, bo chcę pójść w ten kolor, żeby mi pasował. To właśnie użyję sobie takiego ciepłego pomarańczo-brązu w zewnętrznym kąciku. I wezmę troszkę cienia Jarowit, żeby jeszcze delikatnie przyciemnić sam kącik, a w zasadzie linię rzęs w kąciku. Troszkę na dolnej powiece, tak właśnie też bliżej linii rzęs. Odrobina trota, czyli tego odcienia. Wszystko ciach, ciach, ciach. I lecę z rozgrzanym złotem. Spróbuję sobie go użyć bezpośrednio z opakowania. Może troszkę obetrę. I lecę tutaj na środek. To jest przepiękne.
ten cień też nie robi takiej metalicznej skorupki, tylko właśnie po takim lekkim roztarciu czuję, jakby to była po prostu masa drobinek, ale nie czuć tego produktu praktycznie w ogóle na oczach. Więc fajnie, że możemy go sobie nałożyć trochę więcej, żeby zrobić sobie właśnie taki metaliczny efekt, a możemy sobie go rozklepać w formie takich drobinek, kiedy nie chcemy, żeby produktu było na oczach za dużo. Tylko tak, wiecie co, wklepywałam i zrobiłam sobie jakoś tak krzywo to wszystko. Tu tego nie widać, bo mi się wszystko ładnie odbija, ale mam wrażenie, że z bardzo bliska widzę, jakby były takie luki trochę tego produktu, więc może trzeba nim trochę szybciej pracować. Spróbuję sobie z drugiej strony nałożyć i może pędzelkiem spróbuję to tak leciutko rozblendować. Też by fajnie było wiedzieć, czy pędzelkiem się da. No bo on krycia nie ma takiego turbo mocnego. Jak może nałożycie taką grubą warstwę, to może bardziej, ale wydaje mi się, że on jest raczej tak stworzony do tworzenia efektu drobinek. Ale spróbuję sobie dołożyć teraz tak właśnie więcej, żeby mieć taflę i tylko sobie rozblenduję tutaj brzeżek. No ale jak rozblendowuję, to on mi robi dziury. Muszę go rozklepać palcem, bo nierównomiernie po prostu jest trochę nałożony. No powiem wam, że mam trochę struggle z tym kolorem. Może po prostu bezpośrednio pędzelkiem, tak o. Z daleka tego nie widać, z daleka jest piękny blask, ale z bliska w lusterku widzę, że jest nierównomiernie rozłożone i nie mogę tego ułożyć ładnie na powiece. Wrócę sobie do tego oka, zobaczę, czy jak podeschło, to będę w stanie coś tutaj sobie zdziałać i użyję pędzelka i sobie tak doklepię po prostu pędzelkiem. I chciałabym tak też te drobineczki trochę rozproszyć. Teraz jest git. Więc może to po prostu kwestia nałożenia sobie warstwy, odczekania aż wyschnie i nałożenia kolejnej. Nałożę sobie też tutaj na wewnętrznym kąciku, na dolnej powiece. No w moim odczuciu pędzelkiem mi się pracuje wygodniej. Przyjemnie się to wszystko rozprowadza, te drobineczki się ładnie rozkładają. I użyję sobie jeszcze troszeczkę tego białego złota tutaj w wewnętrzne kąciki, czyli tego najjaśniejszego. I też użyję sobie pędzelka i po prostu rozklepię. No, pięknie to wygląda. I zobaczcie sobie z bliska, ze światłem latarki. Zobaczcie, to się naprawdę ładnie mieni. Zobaczmy, widzicie? One zastygają ładnie, nic nie schodzi, no troszeczkę jakiś drobinek tutaj się łapie, ale to jest wszystko bardzo ładnie utrzymujące się. Jaki ładny, teraz mam palec, ajajaj. Lecimy z tuszem, w ogóle śmieszne takie opakowanie duże, jakby to był jakiś, nie wiem, jakiś podkład albo serum, ale to dlatego, że tusz wygląda w ten sposób i po prostu ma mega kosmiczne opakowanie. I co to ma być w ogóle za tusz do rzęs? Bo wiecie co? Nawet nie ogarnęłam. Pogrubia, wydłuża i zwiększa objętość, jednocześnie nie sklejając rzęs. Tusz nie rozmazuje się i nie pozostawia grudek. Śmieszne to opakowanie, jak jakaś fiolka z trucizną. Okej, mamy taką szczoteczkę silikonową, która się zwęża na środku, więc nie powinna nam tych rzęs sklejać, tylko ładnie je rozdzielać. Pierwsza warstwa, raczej daje pierwsza warstwa takie wydłużenie niż pogrubienie, ale rzęsy wyglądają ładnie. No trochę się tutaj upaciałam, potem sobie to poczyszczę. Okej, lecimy z drugą warstwą, to może sobie świeżą dozę tutaj wrzucę. Myślę, że mojej mamie by się spodobał ten tusz. Ona lubi takie wydłużające, właśnie rozdzielające. I tutaj już mi się zaczyna pojawiać fajna objętość. No, wydaje mi się, że obietnice producenta są spełnione, także kończę tuszować, wykańczam makijaż oka i zaraz do Was wracam. Okej, rzęsy wytuszowane, poczyściłam sobie wszystko i postanowiłam namalować jeszcze kreski. Uważam, że fajnie ten makijaż z kreskami się prezentuje, a kreski malowałam cieniem w płynie, cieniobazą w odcieniu Kopciuszek, też z Glam Shopu. I zostały nam jeszcze te błyszczyki, więc najpierw sobie sprawdzimy te kolory. Może najpierw zmyję sobie z ręki te cudeńka. Tutaj mam płyn micelarny na szmatce. No i całkiem spoko schodzi. Trochę mi drobinek zostało jeszcze. I lecimy z błyszczykami. Tutaj mam odcień Sekret. Gęste. Mega gęste. I widzimy piękny blask, subtelnie różowy odcień i troszkę takich właśnie drobinek metalicznych. Z bliska są piękne te drobinki, bo one mają różne kolory. Następnie mamy Karo. I Karo prezentuje się w ten sposób. Faktycznie jest nudziakiem, ale ma w sobie troszkę różu. Takiego brzoskwiniowego, no trochę brzoskwini, trochę różu. I mamy Viral. I tutaj mamy Viral. Tak, widzicie jaka jest różnica między tymi dwoma?
Tu jest zdecydowanie cieplejszy, właśnie taki brzoskwiniowo-różowy, ten jest chłodnym beżem, więc mamy dwa nudziaki, ciepłe i chłodne. Ja na początek użyję sobie konturówki ombre, troszkę wypełniam też kąciki. I wiecie co, ja bym chyba postawiła na ten chłodniejszy jednak kolor, czyli na wiel, chociaż tu mamy ciepły makijaż oka, ale wydaje mi się, że będzie się właśnie fajnie komponować z czymś takim chłodniejszym. Ładnie jakiś taki karmelek? Ale wcale nie są aż takie ciężkie i gęste, jak mi się wydawały przy swatchowaniu. Chociaż ten pierwszy, ten jest gęstszy. Natomiast te pozostałe, takie fajne, leciutkie. Ja nie jestem jakąś fanką nudziaków, ale do tego make-upu z konturówką całkiem fajnie to wygląda. Podsumowując całą kolekcję, tutaj Wam wrzucam przebitki po kilku godzinach noszenia. Jeżeli coś mi się nie sprawdzi, że będę miała coś Wam do dodania, to Wam jeszcze dogram. Natomiast na chwilę obecną, jeżeli chodzi o eliksir, bardzo przyjemny produkt, taki nawilżający i subtelnie rozświetlający, więc spokojnie jako baza nawet na całą twarz fajnie się sprawdzi, w szczególności dla cer suchych, normalnych, dojrzałych, ewentualnie mieszanych. No jeżeli zależy Wam na tym, żeby buzia była super matowa, no to oczywiście jest to rozświetlający produkt, więc niekoniecznie, ale wtedy może nawet partiami na policzki czy coś, bo to rozświetlenie nie jest mocne, to nie jest jak rozświetlacz. To jest takie subtelnie nawilżające i subtelnie rozświetlające, więc dla mnie spoko, bo będę w stanie tego używać nawet w takim codziennym makijażu, a nie okazjonalnie, kiedy będę chciała mieć jakiś super glow. Jeżeli chodzi o bronzery, one mają troszkę różne formuły, więc zwróćcie na to uwagę, jeżeli będziecie wybierać i odcienie, i same formuły, ponieważ zaskakujący, czyli ten chłodniejszy, jest bardziej rozświetlający, natomiast trochę słońca jest bardziej satynowy. I ten trochę słońca i kolorystycznie bardzo mi się podoba i wykończeniem jest satysfakcjonujący. Nie ma on mocnego krycia, nie ma on dużo pigmentu, jeżeli chodzi o kolor, więc jest to coś dla osób, które nie lubią intensywnego efektu bronzera na twarzy, nie lubią zbyt mocnego konturowania, a właśnie raczej takie eleganckie opalenie. I tutaj to wykończenie błyszczące jest dla mnie jak najbardziej spoko, a jakby nakładać go warstwowo, na przykład na jakiś kremowy produkt czy płynny bronzer, uważam, że będzie wyglądał fantastycznie. Jeżeli chodzi o zaskakujący, również odcień jest piękny, na pewno chłodniejszy, ale nie jest to zimny produkt, to jest wciąż bronzer, natomiast ten ma już mocniej błyszczące wykończenie. Na moje preferencje i gusta jest już trochę za mocny, ale ten w porównaniu do poprzednich rozświetlających bronzerów z Glam Shopu, ten nie robi takiej metalicznej skorupki, której ja nie lubię, bo on ma raczej taką drobinkową tą formułę, że jeżeli jest to rozświetlenie, to raczej takie drobinkowe i on ładnie, cienko leży na skórze, więc jeżeli lubicie mocne rozświetlenie na policzkach czy na całej twarzy, to uważam, że jak najbardziej spoko. Dla mnie już troszeczkę za mocny, ale myślę, że przy cerach suchych, normalnych, dojrzałych, po prostu u osób, które lubią intensywne glow, jest spoko, bo uważam, że formuła, jak i jednego, jak i drugiego, jest godna polecenia, bo one właśnie nie robią takiego brzydkiego, brudnego efektu na twarzy, nawet jeżeli ta buzia się błyszczy, więc oba mi się podobają. Dla mnie zdecydowanie ten cieplejszy, jeżeli chodzi o formułę, trochę subtelniejszy, więc dla mnie bardziej podpasował. Następnie róże. Tutaj również mamy różnice i w kolorach, i w wykończeniach. Tak jak z początku wydawało mi się, że elegancki róż nie będzie dla mnie, ponieważ jest chłodny i bardzo delikatny, tak na policzku okazał się naprawdę bardzo ładny i on to wykończenie ma takie właśnie bardziej satynowe, jak taki typowo wypiekany kosmetyk, czyli jest trochę tego blasku, ale on jest taki przytłumiony, troszeczkę jakby przygaszony, jest rozświetlenie, ale też ładny kolor na policzkach. Uważam, że jest bardzo uniwersalny wbrew pozorom, bo on nie zrobił mi ani jakiegoś takiego super chłodnego, ani super ciepłego odcienia. Bardzo ładny, raczej delikatny. Natomiast ten drugi kolorystycznie podoba mi się, turbo mi się podoba, czyli ciepła mgła, ale to rozświetlenie dla mnie już jest za intensywne. Natomiast ponownie, tak jak w przypadku bronzerów, tutaj nie ma efektu tej brzydkiej, metalicznej skorupki, która nie komplementuje cery, która ją postarza, poszarza w jakiś dziwny sposób, tylko tutaj mamy takie ładne, drobinkowe wykończenie, więc jeżeli lubicie glow na policzkach, to uważam, że wygląda super. No ja uważam, że w kamerze wyglądam zarąbiście i pięknie się to mieni. Jest naprawdę intensywny ten blask, ale cera wygląda ładnie.
nie jest taka zmęczona. Więc dla mnie Glow jest troszeczkę za mocny, jeżeli chodzi o moje preferencje, natomiast wciąż formuła mi się podoba i uważam, że może znaleźć swoich zwolenników. Jeżeli dotychczasowe premiery Glam Shopowe Wam się nie sprawdzały, bo było dużo rozświetlających formuł i to formuły by takie naprawdę metaliczne, to te są inne. Te mogą Wam się sprawdzić, bo one naprawdę ładnie leżą na cerze i aż tak mocno nie podkreślają tej tekstury i bardziej komplementują. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, no jest piękny. Jest piękny, cieniutko leży na skórze, nie robi takiej właśnie skorupki rozświetlonej, nie podkreśla mocno tekstury czy zmarszczek, bo jest on bardziej drobinkowy. Piękny odcień, bardzo uniwersalny, tutaj jestem mega zadowolona i on w ogóle w opakowaniu przepięknie wygląda. I w ogóle te opakowanka też bardzo mi się podobają, więc rozświetlacz też jest naprawdę bardzo ładny. Będę chciała jeszcze go wypróbować z bardziej matowym policzkiem, żeby zobaczyć, jak wklei mi się ten makijaż, w sensie ten rozświetlacz w inny makijaż, natomiast uważam, że wygląda bardzo ładnie. Co do maskary, spełnia obietnicę producenta, czyli nie zostawia grudek, ładnie się utrzymuje, on dosyć szybko wysycha, jak się tuszuje, więc później jak chcę sobie na przykład, tutaj chciałam sobie coś powycierać, to czułam, że te rzęsy już są takie sztywne i suche, więc nie rozmazywałam sobie, nie brudziłam palców, co było jak najbardziej spoko. Faktycznie nie zostawia żadnych grudek, ładnie rozdziela rzęsy, natomiast jest to taki, uważam, że dosyć miękki i subtelny efekt. Jeżeli nie lubicie takich bardzo wow rzęs, to on nie robi takiego efektu wow rzęs, nie? Ja lubię bardziej rzęsy takie mega pogrubione, więc ten nie da mi takiego turbo pogrubienia, ale ładnie układa rzęsy, ładnie je rozdziela, faktycznie wydłuża i da się go budować, że jest jednak to subtelne pogrubienie. Ja jestem zadowolona z tego, jak on wygląda, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, uważam, że jest spoko. Zobaczymy, jak się będzie nosił, ale na chwilę obecną jest naprawdę spoczko. Jeżeli chodzi o błyszczyki, bardzo przyjemne, komfortowe, mięciutkie, ale nie za gęste, nie za ciężkie, nie kleją się absolutnie. Bardzo ładne kolory, krycie dosyć intensywne, jeżeli chodzi o te beżowe odcienie. Podobają mi się te błyszczyki, chociaż ja nie jestem jakąś może królową nudów i beży. Tak, no ten makijaż mi się podoba. Jeżeli chodzi o te cienie w płynie, miałam troszeczkę rozkminę właśnie, jakie najlepiej używać, bo troszeczkę z początku, jak pamiętacie, robiły mi takie dziurki, ale teraz jak patrzę na powiekę, no to jest naprawdę bardzo ładnie, nie ma żadnych jakichś prześwitów, że gdzieś jest mniej tego produktu, gdzieś jest więcej, więc ładnie się rozłożyły, więc po prostu myślę, że trzeba je wyczuć, jeżeli chodzi o aplikację, o formułę. To, co jest w nich mega przyjemne, no to, że są mega trwałe, ale też ja ich w ogóle nie czuję na oczach. Nie robią mi skorupki, nie robią jakiegoś takiego naciągniętego efektu, więc są mega komfortowe, więc myślę, że nawet do dojrzałych powiek powinny fajnie się sprawdzić. Dogrywam się Wam po całym dniu noszenia, bo mam małe ale odnośnie tych cieni. Jeżeli chodzi o bronzer, róż, rozświetlacz, błyszczyk, podtrzymuję wszystko, co mówiłam. Tusz, jak widzimy, bardzo ładnie się utrzymał, nie rozkruszył, nie poodbijał mi się, więc trwałość też jest super. Jeżeli chodzi o te cienie, one też się bardzo ładnie utrzymały, bo nie pozbierały mi się w załamaniu powieki i po prostu moje sebum nie wpłynęło na to, że one się jakoś rozwarstwiły. Fakt, że nakładałam je też na bazę, taką klasyczną bazę. Natomiast ja widzę wciąż tą taką plamistość. Wydawało mi się, że już ją jakoś tak naprawiłam, ale jednak jak poszłam do innego światła i teraz, jak się przyglądam, to widzę, że jednak są takie plamki, że gdzieś tego pigmentu jest więcej, gdzieś jest mniej i nie mogłam sobie z tym poradzić. Więc nie wiem, czy jest to kwestia, że trzeba nałożyć tego mniej, czy właśnie więcej. Obawiam się, że te wszystkie ciemniejsze kolory mogą nam robić właśnie takie plamy z tego względu, że one mają i drobinki, i pigment. I już widziałam to na swatchach, ale myślałam, że to wina szpatułki, że one się tak nierównomiernie rozkładają. Może z tymi jaśniejszymi nie będzie takiego problemu, no bo one po prostu mają jasną bazę i nie będzie widać w razie czego jakiegoś nierównomiernego rozprowadzenia, ale muszę te jeszcze sprawdzić. Robimy podejście numer 2, więc zacznę sobie od tego jasnego. Zobaczymy, jak on się rozłoży samodzielnie na powiece. Zbiorę bezpośrednio z aplikatora i rozklepię sobie palcem. No i mi się wydaje, że ten się ładnie rozłożył. I próbujemy sobie metal szlachetny na drugim oku. Też bezpośrednio z opakowania. Wziąłam sobie pędzelek do rozłożenia. Nie, ten jest ok. Metal szlachetny jest ok.
bo on był taki bardziej metaliczny, ale muszę spróbować jeszcze jeden, muszę spróbować ten, bo po prostu nie zasnę. Dla zasady sprawdzę wszystkie, więc najpierw lecę sobie z Lux. On był chyba też taki bardziej metaliczny i rozkładam go sobie pędzelkiem. I tutaj też jest ok. Spróbujmy sobie jeszcze ten. Naturalnie piękny. Leci na to oko. Ładną robi taflę, nawet nie jest taki ciemny, jak się wydaje w opakowaniu. Wydaje mi się, że jest ok. To muszę jeszcze raz te złoto sprawdzić. No i to złoto mi się brzydko rozprowadza. O, aż mi już oczy szczypią, w sensie powieki. A czekajcie. Ej, bo jak teraz sobie tak palcem już na sucho, jak już mi zastygł, tak sobie rozłożyłam, to mi wszystko zniknęło. W sensie zniknęły mi wszystkie plamy. Sytuacja opanowana, słuchajcie. Jest git. No, jest ładnie. Jest git. Czyli z tymi nie było najmniejszego problemu, z tymi jasnymi i tymi chłodnymi. Natomiast ten po prostu wystarczyło, jak już wysechł, delikatnie rozprowadzić sobie paluszkiem i zrobił mi przepiękną, równomierną taflę, masę drobinek. Jest git. Jest git, cieszę się, bardzo się cieszę. Napiszcie mi, który z tych kosmetyków najbardziej Was zainteresował. Może macie któryś z tych produktów? Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie, co o nim myślicie, bo im więcej opinii, tym lepiej dla potencjalnego konsumenta. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie więcej testów, to zostawcie mi łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!